Ja pochodzę z krakowskiej inteligencji. Pokazałem, co potrafię przez ostatnie 5 lat. Niestety, ale wszyscy rektorzy zostali zjedzeni. Tak to czysto. Jako prezydent Rzeczypospolitej będę żądał. 11 razy. Żądam i będę żądał. Jak mówię, że ma być, to będzie. Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Trzymamy wielkie Podpaski. I co? Powiem otwarcie. Nie jest to sprawa prezydenta Rzeczypospolitej. Mamy dość tego zakłamania. Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Ja jestem, proszę państwa, stabilny. Proszę Państwa, tak, dlatego 14, a może będzie możliwość za jakiś czas dać 15 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do 12. Pierwsza, druga, teraz trzecia. Stanowisko się nie zmienia i Ja się uczę. Uczcimy Ciebie piosenką. Szczaw i mirabelki. stanowisko się nie zmienia i Nie kijem go, to pałką. Tak, Ja nie bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. byli gorszym wirusem niż, proszę państwa, koronawirus. Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. This is really the problem. Bardzo proszę nie manipulować i nie kłamać. Andrzej, gdzie Ty jesteś? Myślę, że Friend in need is a friend indeed. A niech was wszyscy diabli. gdyby tak ścisnąć. Nie jest dobrze, jak chcesz być prezydentem Rzeczypospolitej i 2 razy pęka ci rura. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj się pokusiłem o podsumowanie tygodnia. Wybrałem takie, można powiedzieć, chyba najciekawsze momenty, bo no nie sposób w jednym materiale podsumować cały tydzień. Polska polityka jest zbyt barwna, że tak na to nazwę, żeby wszystko dokładnie omówić. I tutaj zacznę, że tak powiem, z grubej rury, czyli Andrzej. Andrzej, jak wiecie, nie pozwala o sobie zapomnieć. No i oczywiście, jak zawsze, nie zawiódł. Nie wiem, czy wiecie, parę dni temu nasz rezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego na ten poniedziałek. No ale prawdopodobnie się nie odbędzie. Dlaczego? Otóż pan woła, piesek biegnie. Duda na zawołanie, czyli Trump zgubił kapcie, Andrzejek musi jechać do Stanów poszukać kapci. Pewnego dnia, gdy nasz Andrzejek witał dzień jak każdy inny, sprawdzając, czy narty same nie uciekły na stok, czy jeszcze ma ten przycisk do dzwonienia po kawę. I wyobraźcie sobie, nagle zadzwonił telefon. No i to nie byle kto, bo wyobraźcie sobie, sam Donald Trump. Andrzej odebrał telefon, a Donald Trump powiedział, mój drogi przyjacielu, przylatuj. No i co robi nasz prezydent Rzeczypospolitej? Sprawdza grafik. Konsultuje z doradcami. Nie, nic z tych rzeczy. Natychmiast pakuje się do samolotu i pędzi do USA. Szybciej niż turysta w Biedronce na promocję parówek. I tu się nasuwa pytanie, dlaczego akurat teraz? Czy Trump naprawdę zgubił kapcie, czy potrzebuje kogoś do przyniesienia mu nowych, a może, nie wiem, fryzura Trumpa wymaga pilnej konsultacji, bo wilgotność w Waszyngtonie źle wpływa na jej strukturalną stabilność. Tego nie wiemy. Opcji jest, moi drodzy, bardzo wiele, ale pewne jest jedno. Jeśli były, a
Może przyszły prezydent USA mówi do Andrzeja przylatuj, to Andrzej już stoi w drzwiach, trzymając bilety w garści. Zapomina przy tym o takich drobnostkach, takich jak zwołana na poniedziałek Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No kto się tam będzie przejmował jakąś Radą Bezpieczeństwa Narodowego, jakimiś bzdetami? Przecież sam Donald dzwoni, więc Andrzej w te pędy na lotnisko, wszystko na bok, bo przyjaciel dzwoni, przyjaciel w potrzebie. W sumie kto by się tam przejmował? Przecież Polska może poczekać, prawda? Najwyżej zagrożenia narodowe przesuną się na bardziej dogodny termin, nie wiem, może środa, zależy na ile czasu będzie go Trump potrzebował. To jest, moi drodzy, taka dyplomacja na szybkim wywołaniu, chyba tak to można nazwać. Duda zdążył już wyrobić sobie markę prezydenta, który jest tak dyspozycyjny wobec Trumpa, że aż dziw, że nie dostał jeszcze oficjalnej plakietki prezydent na zawołanie Białego Domu. Kiedy inni przywódcy umawiają się na spotkanie miesiącami, a my mamy rozwiązanie ekspres. Trump rzuca aluzję, Duda już wsiada do samolotu i w te pędy, bo Trump wzywa. Podobno jeszcze w czasie lotu do USA Duda przeglądał na szybko listę tematów do rozmowy z Trumpem. Oczywiście na wysokim szczeblu, bezpieczeństwo, współpraca militarna, inwestycje, ale najważniejsze pytanie brzmiało, czy Trump wciąż pamięta, jak się nazywa jego ulubiony polski prezydent. Moi drodzy, tak naprawdę co z tej wizyty wyniknie? Tutaj eksperci przewidują kilka scenariuszy. Może będzie oficjalne zdjęcie, uścisk dłoni, 3 zdania na Twitterze, w telewizji zostaną rozciągnięte do tygodnia analiz. Mówię tu o telewizji Republika oczywiście. Może Trump w geście wdzięczności podaruje Dudzie tą swoją kolekcjonerską, śmieszną czapeczkę, w których niemal każdy pisowiec latał jak popierdolony. A może Polska dostanie coś naprawdę cennego, jak kolejną obietnicę bez pokrycia. Ale jedno jest pewne, Duda jak zawsze wróci do kraju w poczuciu spełnionej misji. Może być tak, że w międzyczasie politycy i generałowie będą zastanawiać się, gdzie się podział nasz Andrzej, gdy miał przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ale cóż, priorytety to rzecz względna. Trump dzwoni, Andrzej czeka. Jeśli coś rozczulającego rozczulającego w tej całej relacji, Trump ledwo zdąży kiwnąć palcem, a Duda już pakuje walizkę, tylko czy kiedykolwiek działało to w drugą stronę? Czy gdyby Duda potrzebował nagłej konsultacji, czy Trump równie szybko rzuciłby wszystko i leciał do Warszawy? To jest oczywiście pytanie retoryczne. Trudno sobie tak naprawdę to wyobrazić. Chyba że w Pałacu Prezydenckim otworzą nowe pole golfowe. Póki co pozostaje nam czekać na triumfalny powrót Andrzeja zza tego pięknego Atlantyku. I wielkie ogłoszenia. To było bardzo owocne spotkanie, a my, obywatele, możemy tylko zastanawiać się, czy przypadkiem nie jesteśmy świadkiem najbardziej kosztownej misji dostarczania kapci w historii dyplomacji. Tu jeszcze powiem jako ciekawostkę, Zełański dzwonił do Dudy, i tutaj Duda
wujek, dobra rada. Jak powiedział, no, po rozmowie z Zełenskim Duda powiedział, że Duda zachęca Zełenskiego do spokojnej i konstruktywnej współpracy z Donaldem Trumpem, czyli o czym raczył poinformować w mediach społecznościowych. Ja odnoszę jakieś takie nieodparte wrażenie, powiem wam, że jakbyśmy byli w sytuacji Ukrainy, a głową państwa byłby ktoś taki jak właśnie Duduś, to tak naprawdę sprzedałby nas za czapkę gruszek. Jeszcze tu przypomnę, no, Duda, jak wiecie, jak już wam powiedziałem, ma rozmawiać z Trumpem. Wam wrzucałem w którymś ze swoich materiałów wypowiedź Dudy, który publicznie przed kamerami powiedział, że Ukraina nie upadła do dzisiaj dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy. No, transmitowały to telewizje całego świata, telewizja rosyjska oczywiście też. No, dziękowała Dudzie za uznanie dla rosyjskich żołnierzy, no i dla Putina. Także temat Dudy, umówmy się, że już zamknę, bo mam tu też inne dla was newsy, które no, są naprawdę też wstrząsające, ale to za momencik. Uznajmy, że no niech życzmy Andrzejowi spokojnego lotu i owocnego szukania kapci dla Trumpa. Oczywiście jest uzależnione od tego, czy w danym roku Narodowy Bank Polski wypracował niezwykle istotne rozwiązanie a te źródła będziemy pożytkować na... Tak, kolejny temat, moi drodzy, to Jareczek, Jarunio, wzór miłości, zbawcy narodu, no same achy, ochy. Wyobraźcie sobie, że nasz Jareczek nie pojawił się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej w sprawie jego immunitetu, jak jednak przekazał oświadczenie w tej sprawie. Czemu się nie pojawił, zaraz wam też oczywiście powiem. No ale Jaruś wydał oświadczenie na piśmie, które odczytał jeden z jego wiernych kundelków. Jaruś napisał: nie wyrażam zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności za przestępstwo. A skoro Jarek nie wyraża, więc tu powinno być już sprawa zamknięta, nie powinno już być o czym nie powinno być żadnej gadki, tak? To jego stanowcze stanowisko odczytał podczas posiedzenia, tak powiedziałem, jeden z kundelków Kaczyńskiego, czyli Zbigniew Bogucki. Co jeszcze przekazał? I o co tu chodzi w ogóle? Czyli dzisiaj, 21 lutego, odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej, która rozpatrywała m.in. wniosek dotyczący uchylenia immunitetu Kaczyńskiemu skierowany przez europosła koalicji Krzysztofa Brejzę. Polityk chce pozwać polityka za to, że zarzucił mu przestępstwo w trakcie przesłuchania komisji do spraw Pegasusa. Komentarz Kaczyńskiego, no tak jak wam wspomniałem, stanowczy i nieodwołalny, czyli nie wyrażam zgody na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności za przestępstwo. Powinna być sprawa już generalnie zamknięta. Dodał także, że jeśli wniosek zostałby uwzględniony, komisja uczyniłaby kolejny milowy krok polskiego parlamentaryzmu w kierunku odrzucenia obowiązujących standardów prawnych. Czyli pamiętajcie, standard prawny jest taki, że jak Jarosław nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności, to się go nie pociąga. W swoim oświadczeniu Kaczyński stwierdził też, że reżim
odpowiedzialności osoby zeznającej w ramach procedury prawnej jest następujący. Wypowiedzi świadka naruszające dobra osobiste innej osoby, nawet mylne i chybione, pozostają legalne. Wystarczy, że działa w dobrej wierze przed właściwym organem i bez obraźliwej formy. Proste? Proste. Z kolei Bogucki, obecny na posiedzeniu poseł PiS, zwrócił uwagę, że Kaczyński podkreślał subiektywizm prezentowanej oceny. Podkreślał tym samym, że słowa naszego miłościwie niepanującego prezesa nie były zniesławieniem, a opinią. Trzeba tutaj podkreślić, że świadek w ramach standardu legalności zeznań nie jest wcale zobowiązany, by opatrywać swe wypowiedzi takimi zastrzeżeniami, osłabiając je, wyjaśniał Bogucki. No ale wszystko wszystkim, jak stwierdził Bogucki, nie ma żadnych podstaw do jego skierowania, również sąd nie ma podstaw do uchylenia immunitetu w tej sprawie. No i wiecie, u pisowców jest zasada sąd sądem, ale sprawiedliwość po naszej stronie. Ale to nie koniec, moi drodzy, z Jareczkiem. O nie, nie, jeszcze was troszkę pomęczę, bo to było tylko przedsmak tego, co Jarek wymyślił. Wyobraźcie sobie, że akurat dzisiaj i akurat w Lublinie nasz Jarek nagle zachorował i to w szpitalu, w którym też był leczony Ziobro i ten, który tam zwiał na Węgry. Nasz Jarek trafił dzisiaj do szpitala, wyobraźcie sobie, ale nie otwierajcie, szampana już wyszedł. No, normalnie sprawa nadzwyczajna. No, szpital postawiony na nogi przez Kaczyńskiego. Przepraszam, to nie dzisiaj, a w czwartek to było. Nasz Jarosław był nieobecny w Sejmie, bo nasz prezesunio trafił na oddział kardiologii w jednym z lubelskich szpitali. Jak ustalili dziennikarze, został przyjęty jako pacjent NN, czyli nieznany. Tak, dobrze słyszycie. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że nasz prezesunio został przyjęty na oddział jako pacjent NN, czyli osoba bez dokumentu tożsamości ściągnięta z ulicy. To nie fake. To bardzo dziwna, nietypowa sytuacja, komentuje w rozmowie z dziennikarzami pracownik lubelskiego szpitala. Jak dodaje, przełożony miał mu wyjaśnić wszystko po to, by nikt się nie interesował tym. Kaczyński otrzymał oczywiście, no jakżeby inaczej, jednoosobową salę, która natychmiast została odseparowana od pozostałej części szpitala. No, sam król w szpitalu był. Wstęp miał jedynie tylko zaufany personel medyczny, a dostęp do tej części korytarza strzegli barczyści mężczyźni. Pracuję tu od 20 lat, ale taką sytuację jeszcze się nie spotkałam, mówi dla dziennikarzy jedna z pielęgniarek. Druga dodaje, kiedy zapytałam przełożonego, o co chodzi, tylko odburknął nerwowo. To sprawa nadzwyczajna, lepiej, żebyś niczego nie wiedziała. Tada! Tak czy inaczej, moi drodzy, no, w lubelskim szpitalu hospitalizowano pacjenta NN. Dyrekcja tutaj zwraca się do państwa o rozpoznanie człowieka. No, NN to po prostu nieznany. Może opiszę charakterystykę, może przyczynię się do rozpoznania tego jegomościa. Wiek około 75 lat, wzrost około 1,65 m, jak stanie na gazecie, budowa krępa, siwe włosy, w rzadkich chwilach kontaktu bredzi coś o Smoleńsku, o
kompromitacji elit i coś tam też o Donaldu Tusku. Ktokolwiek zna tego człowieka, proszę się zgłosić z najbliższą jednostką policji lub lubelskim szpitalem. Są też, moi drodzy, pogłoski, że w tym wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Lublinie pacjent N ukradł ze sprzętu szpitalnego serduszka woźb i uciekł przebrany za bukiet kwiatów, ale to są tylko pogłoski. Tu, jak wam wspomniałem, jak ustalili dziennikarze, m.in. Onet, prezes PiS Jarosław Kaczyński trafił na oddział kardiologii lubelskiego szpitala. Został przyjęty jako pacjent NN na dodatek. Dla tego pacjenta NN zamknięto dla niego pół oddziału. Kaczyńskiego, wyobraźcie sobie, witali z kwiatami marszałek Jarosław Stawirski oraz dyrektor szpitala Piotr Matiej. A narzekają na służbę zdrowia w Polsce, a tutaj pacjenta NN witają z kwiatami, sam marszałek województwa wita z kwiatami, sam ordynator wita z kwiatami. No, powiem wam, że no cyrk jak u Barei, no chociaż Bareja w tej trumnie nieszczęśnik chyba kręci się jak betoniarka, widząc to, co się teraz wyprawia. Tylko jest taki drobny szczególik i ciekawe, jak to zostanie zakończone, bo za rejestrację pacjenta NN, kiedy jest osobą publiczną i można ją zweryfikować, tak naprawdę grozi wiele kar, od kar ustawowych NFZ po kontrolę. Jeśli było to ukrywanie pacjenta, a wtedy kodeks karny, fałszowanie dokumentacji medycznej, no i dyscyplinarka dla ordynatora między innymi. Generalnie rzecz biorąc, no, na rutynowe badanie akurat tam pojechał Kaczyński podczas planowanego posiedzenia Sejmu. No, przede wszystkim nie oszukujmy się, Kaczyński uciekł jak szczur, bo miało być posiedzenie komisji regulaminowej w sprawie uchylenia immunitetu, a nie jest żadną tajemnicą, że jest po prostu zwykłym tchórzem. Ale powiem wam, że to już powinniśmy się do tego przywyknąć. Sejm pracuje nad uchyleniem immunitetu Kaczyńskiego. To jest taka stara metoda takich PiS-złodziei. Tak zaczynają wszyscy PiS-złodzieje. W szpitalu w Lublinie wyrzucili połowę pacjentów, żeby prezesunio nie leżał z plebsem. Potem w bagażniku na putinowskie Węgry albo na Białoruś, chociaż Jarek twierdził, że bliżej mu na wschód, to podejrzewam, że na wschód. Tchórz zawsze zostanie tchórzem. Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Zespół Antoniego Macierewicza idzie ku prawdzie z wielką energią, z wielką siłą, z wielką determinacją. Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Antoni zaczynał od niczego. Można powiedzieć, miał tylko głowę i dwoje rąk. A dzisiaj zgromadził wraz z innymi ogromny materiał, miażdżący materiał. Materiał, który nas zbliżył do prawdy. Nie możemy ustępować, bo tylko dzięki temu może przyjść ten dzień, na który wszyscy czekamy. Dzień zwycięstwa, dzień prawdy. Ciągle jest to zadanie. Ciągle musimy się do niego zbliżać. Ale zbliżamy się. Wierzę także, że dojdziemy do prawdy. Jesteśmy blisko i tego momentu, w którym zacznie być wyjaśniana sprawa katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy coraz bliżej prawdy o Smoleńsku. Będziemy zmierzali ku prawdzie. Sądzę, że za chwilę rozpocznie się porządne śledztwo w tej sprawie. Przed nami jeszcze niełatwa droga. Wciąż idziemy do góry. Wciąż rzucają w nas kamieniami. Niewiele ich będzie, kiedy usłyszymy już prawdę.
będzie prawda, nie będzie kłamstwa smoleńskiego. Dziś jesteśmy na tej drodze do tego celu nieporównanie bliżej niż byliśmy kiedyś. Chcą walczyć dalej, chcą przeciwstawiać się temu, co jest naszym celem, to znaczy prawdzie o Smoleńsku. Już niedaleko do momentu, w którym będziemy znali prawdę. Zadaniem, któremu poświęciliśmy już 76 tych marszów, jest dotarcie do prawdy, ale może przejść do przeszłości tylko wtedy, gdy te nasze zadanie, gdy ta nasza misja zostanie skończona. I jesteśmy blisko, coraz bliżej prawdy i tego dnia, w którym staną tutaj pomniki. Idziemy przez cały czas tą drogą, która doprowadzi, i to już niedługo doprowadzi, do prawdy, do zwycięstwa. Ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie. Będą pomniki i będzie prawda. I będzie prawda. Prawda, której jeszcze dzisiaj nie znamy. Jej nie znamy, ale prawda. Mogę powiedzieć to, o czym mówię od dawna. Jesteśmy coraz bliżej, ale jesteśmy już blisko prawdy. Ja powiem wam, jak plotka niesie, podobno sala numer 7 specjalistycznego szpitala imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie od dzisiaj zmieniła się w Izbę Pamięci, bo leżał tam nie byle kto, NN. I tak na poważnie, czy w Lublinie jest jakiś, nie wiem, specjalny szpital dla pisowców? No bo zwykli warszawiacy na badania mają w okolicy jakieś z 10 szpitali. Pisowcy wszyscy jeżdżą do tego Lublina. Ciekawe. Czyli podsumowując, moi drodzy, jeśli chodzi o prezesa. Nasz szanowny prezesunio na kardiologię szpitala w Lublinie został przyjęty nie jako Jarosław Kaczyński, tylko pacjent NN. Tak jak osoba, która trafiła do szpitala, nie wiem, z ulicy, nie posiadająca żadnych dokumentów, nikt nie wie, kim jest. I tutaj pytanie do was, czy też tak się dostajecie do szpitala, też was witają kwiatami, też macie salę 1? No, ja tu mogę chyba śmiało powiedzieć, że od wczoraj ta kanalia Kaczyński powinien mieć nową ksywę NN. Jakoś nie mogę się oprzeć myśli, nadziei, oczekiwaniu, że ten skrót najczęściej widnieje na nagrobku. Nie to, że ja myślę o Jarosławie, niech żyje jak najdłużej. No ale olać Kaczyńskiego albo obywatela NN. No cóż mogę więcej powiedzieć? No, pewnie każdy z was do szpitala jest przyjmowany w ten sam sposób. Wita was oczywiście ordynator i marszałek województwa z kwiatami. Jako obywatela NN zamykają pół oddziału, dają wam 1. No, nic, tylko leczyć się w Lublinie. Polecam. Dobra, przejdźmy dalej, bo jeszcze mam kilka tematów. Tomek! No co tam, panie pośle, jak tam, panie Bill, jak zdrowie? Ledwo idzie! Przecież to jest noga, człowiek się nie... Panie marszałku, tam jest po prostu to jest skandal. Kolejna gwiazda Sejmu, można powiedzieć,
nosił wilk razy kilka i wynieśli wilka. Poseł Wilk z Konfederacji, nawalony jak stodoła po żniwach, siedział w Sejmie. On decydował, on przyciskał guziki, on decydował o losach Polek i Polaków. Powiem wam, Boże chroń Polskę przed takimi posłami. Wyobraźcie sobie sytuację, moi drodzy, że nie wiem, ktokolwiek z was, taki nawalony jak szpadel, przychodzi do pracy. No, zobaczcie, jakie oni mają przywileje. Tam Hołownia, panie, proszę pana posła wyprowadzić, bla, 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 dostał 20 000 kary. Czy 2000 kary, nie wiem, ale gość, który przychodzi do roboty napierdolony jak stodoła i on decyduje o prawie w Polsce, między innymi on. No, powiem wam, że generalnie rzecz biorąc, trochę w głowie mi się to nie mieści. No, ale co zrobić? Matecki napierdolony lata po dachu Sejmu. Wilk nawalony prawie usypia w ławach poselskich. I oni ustalają prawo i to zostawię wam bez komentarza. Wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić, prawda, w fraszce Kochanowskiego szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda. A ile Ale pan zarabia, Orlen, panie prezesie? panie redaktorze, to jest 15-krotność. Natomiast, panie redaktorze, w historii Czyli Orlenu średnio zarabia pan około jestem, 180 000? No nie, no, panie redaktorze, no Ile? skąd się komuś wzięło To ile 180? pan No zarabia, proszę panie 15-krotność prezesie? policzyć przez krotność, to na pewno nie wychodzi tyle. But I think this is, and probably this is really the problem of A o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No co w tym śmiesznego? Moi drodzy, Kaczyński, kiedy z mównicy sejmowej darł mordę, kanalie, zdradzieckie mordy, chamska hołota, powiem wam, że nie przypuszczałem, że mówił o swoich ludziach. Zresztą nie jest też tajemnicą, że Kaczyński skupił wokół siebie właśnie wszelakiego rodzaju hołotę, kanalie, zdradzieckie mordy, chamską hołotę i po prostu zwykłych tępaków, którzy są usłużni i nieważne, że szkodzą naszemu krajowi, ważne, że są usłużni. I dzisiaj o 3, to już tak prawie końcówka, no taka dłuższa końcówka, ale o 3 takich właśnie kanaliach, zdradzieckich mordach, po prostu chamskiej hołocie Kaczyńskiego. I pierwszy na tapetę pójdzie Tarczyński. To jest gość, który Trumpowi przez dupę językiem liże migdałki. Tak głęboko mu wsadza język w dupę. Powiem wam tak, patrząc na ten t-shirt tego idioty, przychodzi mi taka nieodparta myśl, że gdyby t-shirty weszły do użycia w XVIII wieku, targowiczanie nosiliby koszulki z napisem Katarzyna II 1795. To, że pisowcy to chamy, prostaki, zwykłe buraki, tego
O tym tutaj przekonywać większości z was nie muszę. Wyobraźcie sobie, że ten prostak dupolis Trumpa wulgarnie zaatakował Madonnę. No, każdy może ją lubić lub nie, no, tu nie o to chodzi. No ale Tarczyński w tym swoim pisowskim zwyczaju no wulgarnie, po prostu wulgarnie zaatakował Madonnę. Tarczyński zaatakował tą amerykańską piosenkarkę pod postem, w którym artystka w niepochlebny sposób wypowiedziała się na temat właśnie pana znaczy na temat Trumpa, czyli pana Tarczyńskiego. Trump napisał po prostu wulgarny sposób, taki do niego podobny. Napisał do niej: idź się pierdolić, dosłownie. Jeśli ci się nie podoba, przenieś się do Kanady lub do Meksyku, napisał. No powiem wam, powiem wam w ten sposób. Może do Tarczyńskiego, bo skoro jej się, znaczy jak Tarczyński napisał do Madonny: pierdol się, przenieś się do Kanady lub Meksyku, to może my powinniśmy Tarczyńskiemu powiedzieć: pierdol się, jeśli ci się nie podoba demokratycznie wybrany rząd, możesz zawsze spierdolić na Białoruś albo na Węgry. Albo do Trumpa, jeszcze głębiej mu dupsko lizać, prostaku jebany. I on się mianuje posłem Rzeczypospolitej, patriotą. Po prostu śmiechu warte. Dobra, oleć gościa, bo szkoda na niego języka. Ja chciałem bardzo serdecznie szanownemu panu redaktorowi Wirtualnej Polski powiedzieć tak. W roku 2011 powstała doktryna Donalda Tuska: oddanie połowy Polski Rosjanom na wypadek ataku. To, co zrobił pan wicepremier Mariusz Błaszczak, czyli ujawnił Polakom tą doktrynę, wskazując na to, że powinna obowiązywać nowa doktryna. Doktryna bliska każdemu polskiemu patriocie. Doktryna Mariusza Błaszczaka polegająca na tym, że bronimy każdego centymetra kwadratowego polskiej ziemi. To jest zachowanie zgodnie z interesem narodowym. Ujawnienie tych informacji, ujawnienie tych dokumentów zgodnie z delegacją ustawową, która ciążyła na panu wicepremierze, a przede wszystkim na ministrze obrony narodowej, jest czymś, co oczywiście boli najbardziej prorosyjski rząd w III RP, czyli rząd Donalda Tuska. I ten rząd dzisiaj jest powtórzony, bo mamy Donalda Tuska numer 2, który nielegalnie przejął prokuraturę, karmi oczywiście opinię publiczną niesprawdzonymi informacjami, fałszywymi informacjami, zamyka polskich patriotów, posłów Prawa i Sprawiedliwości, atakuje właśnie po to, żeby uchronić Polaków przed tą informacją o najbardziej prorosyjskich działaniach. I nie ma, ostatnie zdanie, nie ma żadnego przypadku w tym, że jedną z pierwszych decyzji tej koalicji Donalda Tuska była likwidacja komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, uderzenie w profesora Cęckiewicza. Jeżeli chcą państwo poznać, jestem przekonany, redaktorzy Wirtualnej Polski, jak wyglądały te skandaliczne działania Donalda Tuska, wystarczy przeczytać książkę Zgoda profesora Cęckiewicza i redaktora Rachonia. W tej sprawie naprawdę powinniśmy mówić jednym polskim głosem. Tu stoi bohater, który zdjął hańbę z polskiej armii, która musiała realizować doktrynę Donalda Tuska oddania połowy Polski, a tam są ludzie Platformy Obywatelskiej, siedzą ludzie Platformy Obywatelskiej, którzy spotykali się z Putinem. Sam Donald Tusk 4 razy bilateralnie spotkał się z Putinem, robili z nim deale, ustawiali wszystkie rzeczy pod politykę rosyjską i niemiecką i chcieli połowę Polski oddać Putinowi. Warto o tym, szanowny panie redaktorze, pamiętać i naprawdę nie wierzmy tym wrzutkom nielegalnej prokuratury. Przyjdzie czas, kiedy każdy z tych, którzy atakowali wicepremiera Mariusza Błaszczaka, Zbigniewa Ziobro i posłów Prawa i Sprawiedliwości, każdy z tych prokuratorów, który jest tam nielegalny i przekracza swoje uprawnienia, będzie mieć zarzuty. Będzie mieć zarzuty za to, że przekraczał te uprawnienia, bo to jest nielegalna prokuratura. Dariusz Barski jest legalnym prokuratorem, jego nie ma, reszta działań jest nielegalnych. Dziękuję. Teraz, moi drodzy, kilka słów o starszym kuwetowym Kaczyńskiego.
Ten minister, pożal się Boże, kłamca, dewastator polskiej armii na równi z Macierewiczem ma się za najlepszego ministra obrony. To jest dokładnie ten sam, który zdradził tajemnicę wojskową nie tylko Polski, ale i NATO. O tym już wspominałem. Błaszczak ma się za, nie wiem, stratega i no, biznesmen z niego jest już, powiem wam, przedni. Pamiętacie, że od Koreańczyków za pieniądze pożyczone od Koreańczyków kupił czołgi, które mają broń niezgodną ze standardami NATO. Kupił też nieuzbrojone samoloty, ale mało tego. Wyobraźcie sobie, że ten inteligent z Bożej łaski zakupił HIMARSy. Tak, to co Kaczyński mówił, że Polska więcej kupuje niż jest produkowane, to jest coś na zasadzie, jak Nawrocki mówił, że Chińczycy o 30% więcej węgla spalają niż jest wydobywane. No, u pisowców to już jest standard, to już jest norma. Ale jeśli chodzi o tego bohatera narodowego niemalże, tego odnowiciela polskiej armii, wrzucę wam 2 krótkie filmiki z wypowiedzią Błaszczaka i potraktujcie to jako mój komentarz, bo wydaje mi się, że te filmiki oddadzą wam więcej niż 1000 moich słów. Także posłuchajcie tych wypowiedzi tego inteligenta i sami sobie ocencie. Dla mnie, powiem wam, gość jest żenujący, albo wam zdradzę może trochę. Kupił HIMARSy bez kodów, czyli jeśli 50 HIMARSów kupił rakiet. Czyli inaczej rzecz biorąc, kupił je bez kodów, jeśli, nie wiem, na przykład napadną nas Rosjanie. Jeśli będziemy chcieli użyć tych kodów, to musimy tak: halo, Donald, czy możemy prosić o kody, bo Putin na nas napadł? A Trump: halo, nie wiem, zadzwonię do Władimira i się spytam, czy nie wyrządzą jemu zbyt wiele szkód. Oddzwonimy. To jest na tej zasadzie. Ten kretyn kupił pociski bez kodów, to tak samo jakby kupił bez PIN-u telefon i za każdym razem musiałby dzwonić do operatora, żeby mu udostępnić PIN, żeby móc wysłać SMS-a czy wykonać połączenie. Tak, to są rekiny biznesu, no. Odnowiciele polskiej armii. Zresztą posłuchajcie tego idioty i na tym skończę. I przejdę do ostatniego gościa, który naprawdę przegiął pałę. Słyszałem jednego z obecnych wiceministrów niedawno w Sejmie, który mówił, że kupił pan samoloty od Koreańczyków, ale nie kupił pan pocisków. Nieudacznik. No panie redaktorze, nieudacznik. No nieudacznik. Czy kto jest nieudacznikiem? No ten wiceminister z Platformy. Ale to nieprawda jest? Są pociski? Są rakiety do tych samolotów? Oczywiście. Gdzie one są? Te rakiety są amerykańskie, a więc należało z Amerykanami. Ja rozpocząłem takie rozmowy. Wtedy nie powinien równocześnie tych spraw załatwić? Ależ oczywiście, że ja je załatwiałem. Tylko nie starczyło mi czasu. Trzeba się zbroić z głową. Z głową oczywiście, że tak. Ale czyli na przykład trzeba mieć kody do broni, którą kupujemy. Mamy takie kody, czy nie? No to jest dobre pytanie, bo... To jest tak, że wszystkich tych kodów oczywiście wtedy będziemy je mieli, kiedy będziemy współprodukowali tą... A nie współprodukujemy, czyli kupujemy obcą broń, czyli żeby zdecydować o jej użyciu, musimy poprosić o zgodę producenta, tak? Jeżeli będziemy mieć dużo tej broni, no to będziemy ją współprodukować. Dlatego mówię o tym, że trzeba zamówić 500 wyrzutni HIMARS, a nie 50. Ale, 50. Przepraszam, czy Amerykanie zgodzili się na produkcję amunicji HIMARSów u nas w Polsce? Przy tak dużym zamówieniu, tak. Przy tak dużym zamówieniu, ma pan umowę? tak. Podpisał pan umowę w tej sprawie? Chyba nie.
Proszę pana, przez rok ci, którzy dziś Polską rządzą, już ponad rok rządzą, umowy nie podpisali. Ktoś może powiedzieć, wy rządziliście 8 lat i co zrobiliście? My Podpisaliście taką umowę, czy nie? Tak, oczywiście, my wiele umów Ale nie takich taką. podpisaliśmy. No i ostatni, można powiedzieć, degenerat pisowski. Ziobro, przemawiając w czwartek z mównicy sejmowej, ostro skrytykował Tuska, Standard, oskarżając go m.in. o łamanie prawa. W odpowiedzi na te słowa poseł PiS Edward Siarka krzyknął z sali: kula w łeb, szybko. Ziobro dar ryja w Sejmie, Tusk pójdzie siedzieć. Podejrzewam, że powinien też iść siedzieć właśnie Siarka za tą kulę w łeb. No, moi drodzy, tak właśnie powoli wykluwa się faszyzm, pisowski faszyzm. Właśnie takie mędy jak Siarka grozi Donaldowi Tuskowi, konstytucyjnemu premierowi Rzeczpospolitej, śmiercią, czyli wydarł się na sali sejmowej kula w łeb. Tak właśnie wrzeszczał ten pisowski sługus poselski Edward Siarka w czasie przemówienia Ziobry. Odgrażającego się Tuskowi, że pójdzie siedzieć. Siedzieć to powinien pójść, właśnie oni powinni pójść siedzieć. Przestępcy pisowscy za mowę nienawiści, za groźby karalne, za zamach na Polskę. To wszystko jest po prostu kpina, to jest plucie Polakom w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność, to jest bandytyzm. Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć, zobaczycie. Może nie aż tak daleko, ale... Panie pośle, chwileczkę, panie pośle. Panie pośle, chwileczkę, ja doliczę panu czas. Czy pan poseł Siarka wie, że zostało to nagrane? Czy pan poseł Siarka zdaje sobie sprawę ze słów, które właśnie wykrzyczał? Otóż... Przepraszam, panie pośle, ale ja panu doliczę czas, proszę się nie bać. Panie pośle, czy chce pan przeprosić, czy pan się wycofa z tej wypowiedzi? Czyli tak, moi drodzy, ten pisowski pomiot Siarka za słowa kula w łeb pod adresem premiera powinien być pozbawiony immunitetu w trybie natychmiastowym. Powiem wam, że mogę wiele zrozumieć, jeśli chodzi o tolerancję na pisowskie prowokacje, ale to już dawno przekroczyło granice nie tylko debaty publicznej, ale i prawa. Ta pisowska Siarka dostaje 20 000 kary za słowa kula w łeb. A spróbuj tak powiedzieć, ty szary człowieku, to w 15 minut masz nalot ABW, CBA, DA, EUA, FBI, GPS i wszystkich innych. Spróbuj powiedzieć tak publicznie, nie wiem, odnośnie Kaczyńskiego, to przecież ta szczujnia Telewizja Republika by się zapluli w reportażach 24 na dobę, jaka to jest mowa nienawiści, jaki hejt na tego wspaniałego człowieka. Tutaj Siarka mówi przepraszam i nie ma sprawy, no. On jest posłem. Ja rozumiem kogoś, nie wiem, z ludu czy coś, no takiego szarego, czy prostego człowieka, ale on jest rzekomo reprezentantem narodu. On powinien jakieś zachowywać standardy do cholery jasnej. Tak czy inaczej, kara karą, ale do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie w sprawie słów tego posła Edwarda Siarki o kulę w łeb pod adresem premiera Donalda Tuska. No, Siarka oczywiście zabrał głos. Powiedziałem przepraszam. Proszę pamiętać, że są różne sytuacje i różne sytuacje zdarzają się na sali. No szkurwa mać. Jeśli nie wytrzymuje ciśnienia, to po cholerę jest posłem. Skandaliczne słowa w Sejmie. Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć, zobaczycie. Może nie aż tak daleko, ale... Czy chce pan przeprosić, czy pan się wycofa z tej wypowiedzi?
To właśnie takie słowa posła PiS Edwarda Siarki padły w stronę premiera Donalda Tuska podczas debaty nad immunitetem Zbigniewa Ziobry. Te słowa zhańbiły sejmową salę. Dziś poseł Siarka tłumaczy się tak. Dla mnie to jest trudna sytuacja, bo muszę dzisiaj Państwa przepraszać za to, co padło, no ale już się nie odwróci, nie? To jest po prostu mowa nienawiści. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości bagatelizują sprawę. Jaka tam mowa nienawiści? Nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści. Przepraszam, moim zdaniem sprawę załatwiam. Wczoraj zawiadomienie w sprawie gruźb karalnych skierował europoseł Krzysztof Brejza. Sprawą zajęła się prokuratura. No ale to już jest kolejne przestępstwo Siarki, bo nie wiem czy wiecie, Siarka jest objęty też śledztwem za zatrucie Odry i zaniedbanie urzędników Ministerstwa Klimatu, zaniedbania urzędników Ministerstwa Klimatu pod rządami pisowców. Powiem wam, że dla tych ludzi nie ma granic. To zachowanie, które nie tylko hańbi Sejm, hańbi PiS, ale pokazuje też prawdziwy taki model wychowania nienawiści panujący w tej partii. Oni bez jadu, bez nienawiści po prostu nie potrafią żyć, nie potrafią funkcjonować. Tak jak powiedziałem, no są jakieś do cholery granice, których no, szczególnie posłowie nie powinni, nie mogą przekraczać. I tutaj tym elementem pisowskim generalnie powinna się według mnie zająć prokuratura. Na koniec jeszcze wrzucę wam wypowiedź między innymi właśnie Siarki, Tuska i zwróćcie uwagę na zachowanie pisowców. Słyszałem dzisiaj też te słowa pod moim adresem kula w łeb. Nie wiem, jak się z tym czujecie. Nie wiem, jak się czujecie z tym, że wasza posłanka publikuje zdjęcia z napisem śmierć bandzie Tuska i jak słyszę po odgłosach, nadal się z tym dobrze czujecie. Dobrze się z tym czujecie. A ja chcę wam powiedzieć, że tego typu zachowania, że zaostrzanie konfliktu, budzenie takiej agresji, niszczenie ludzi tu w Polsce, to jest naprawdę, obiektywnie rzecz biorąc, element wymarzonego scenariusza napisanego w Moskwie. Słowa, które niedawno padły, które są wprost cytatem z Ławrowa, Miedwiediewa, Pieskowa, że to Europa, a nie Rosja odpowiada za wojnę w Ukrainie, że to, nie wiem, Unia Europejska napadła na Ukrainę. Słowa, które usprawiedliwiają agresję Rosji i które padają tutaj, w Polsce, od ważnych polityków z prawej strony. To jest coś, co, wiecie, gdybym miał taki temperament, charakter i metodę działania jak poseł Jarosław Kaczyński, to pewnie bym z tej mównicy powiedział, wszyscy jesteście ruskimi agentami. Ale nie akceptuję tej metody i w dodatku wiem, że nie wszyscy. Chciałbym wam przemówić do rozumu. Naprawdę ogarnijcie się. Dzisiaj, jutro, za tydzień w kilku miejscach na świecie, w Moskwie, Waszyngtonie, w miejscu, które zostanie wybrane do negocjacji, będą rozstrzygały się losy także Polski. Powiem wam tak. To zachowanie pisowców generalnie rzecz biorąc samo się komentuje. Ja bym się też przyjrzał bliżej reakcji Gosiewskiej z PiS, która na pytanie Tuska, jak wy się czujecie z tym kula w łeb, odpowiedziała: my się czujemy z tym dobrze. Czy trzeba dodawać coś więcej? To właśnie pokazuje tą degenerację pisowców, zepsucie moralne, to, że oni nigdy nie powinni zasiadać w ławach poselskich, a tym bardziej nie powinni decydować o losach innych ludzi.
Bo dla mnie to jest po prostu zwykła patologia. No i żeby nie było tak słodko, wrzucę też kamyczek do, że tak powiem, w przenośni do swojego ogródka. Chodzi o Siemoniaka. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Siemoniak nie zweryfikował CBA, mimo posiadania informacji, kogo należy wywalić ze służby. Dopiero komisja Sroki ujawniła układ Siemoniak-Kamiński. Brzmi niewiarygodnie, niestety, a jednak. Poprzez tegoż właśnie żonę Siemoniaka. Co będzie dalej, zobaczymy, gdyż prowadzone audyty w CBA nigdy przez Siemoniaka nie odbyły się. Generalnie rzecz biorąc, ten układ miał trwać jak najdłużej, ale dopiero teraz tutaj Donald Tusk, no można powiedzieć, przejrzał na oczy. Kto z PO popierał Siemoniaka? No tutaj Brejza i układ tak zwany małżeński. Żona Siemoniaka pracowała w TV PiS za Kurskiego przez cały czas rządów PiS, a Siemoniak nigdy przez PiS nie był atakowany. Nie zauważyliśmy tego. Ja powiem wam, że ja też tego nie zauważyłem. Jakie kompromity ma CBA na ludzi PO? To zostaje otwarte pytanie, to jest świeży temat, niewiele o tym wiem. No ale to jest ciekawe. Ale powiem wam, że pod samym nosem premiera działał szczur, o którym Tusk mówił przyjaciel. No i niestety tym niemiłym akcentem zakończę to. Jeśli coś mi wpadnie w ręce więcej wiadomości, oczywiście się z wami z tym podzielę. Na dzisiaj to tyle, takie podsumowanie pół żartem, pół serio. W sucharze dnia wrzucę wam wywiad Trumpa, który też wiele mówi. Także ja wam już dziękuję. Zapraszam was oczywiście na niedzielę na 18 na live'a. Jutro, no nie, bo ja teraz zanim ten film obrobię, to już będzie na pewno po 12, także to już będzie sobota, także na bank, moi drodzy, widzimy się w niedzielę o 18. Ja wam już bardzo dziękuję, no i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Czy myślisz, że twoje tweety i obelgi zniechęcają ludzi? Nie. Myślę, że nie byłbym tu, gdyby nie media społecznościowe. Ale media są fałszywe i szczerze mówiąc, gdybym nie miał mediów społecznościowych, nie miałbym możliwości wyrażenia swojego głosu. Wiesz, co mi powiedziałeś dawno temu, kiedy zapytałam, dlaczego ciągle mówisz o fałszywych mediach? Powiedziałeś, że mówię to, ponieważ muszę cię zdyskredytować, żeby kiedy mówisz coś negatywnego o mnie, nikt ci nie wierzył. Nie muszę cię dyskredytować, bo właśnie sama się dyskredytujesz. Nie chciałam być tak złośliwa. Oczywiście, że chciałaś. Poruszyłaś wiele tematów, które były niewłaściwe. Od samego początku. Twoje pierwsze pytanie było, to będą trudne pytania. Nie pytasz Joe Bidena. Widziałem twój wywiad z Joe. Widzę, jak Joe Biden dostaje łatwe pytanie za łatwym pytaniem. Nigdy nie zadano mu trudnego pytania. Ale zapomnij o tym na chwilę. Przepraszam, Leslie, zaczęłaś ze mną tak. Czy jesteś gotowy na trudne pytania? To nie jest sposób, w jaki powinno się rozmawiać. W tym momencie jeden z naszych producentów przerwał, aby poinformować o pozostałym czasie wywiadu. Myślę, że zrobiliśmy wystarczająco dużo materiału na wywiad. Spotkajmy się na 2 sekundy. Dzięki. Ostrożnie.